Z wyspy Coron wziąłam samolot do Cebu City. Złapałam taki autobusik lokalny za 30 peso z lotniska do centrum. Nice. Jednak to nie był autobus do centrum, tylko jakieś 5 minut jechaliśmy. Muszę szukać dalej. Siemka widzowie, już dotarłam do Cebu i to jest takie miasto, bo na razie byłam w takich mniejszych miasteczkach, w których prawie nic nie było, a tutaj jest takie normalne miasto i patrzcie jaki mam pokój. Taka klitka na długość mojej ręki, ale wzięłam to, było tanio i dobra lokalizacja. Zapłaciłam 20 zł, czy jakbym miała drugą osobę, to każdy zapłacił po 10 zł. Ale na jedną noc może być. Ale na pewno nie polecam dla ludzi z klaustrofobią, bo jest ciasno i nie ma okien. Wiecie co? Pierwszy raz od grudnia mam swój prywatny pokój, nie licząc jakichś namiotów czy chatek na plaży, w których byłam sama. To pierwszy raz nie dzielę z nikim pokoju i nawet nie szukałam takiego pokoju, tylko on po prostu był najtańszy, ale niesamowite uczucie. Jako że jestem w Cebu, to sobie przyszłam teraz zjeść na kolację sławne danie dla tego miejsca i jest lecią, czyli świnia. Tak wygląda moje danie. Zaraz wam powiem jak smakuje. No takie okej, jak dla mnie szału nie ma, ale fanom mięsa może smakować. Jestem w porcie i szukam mojego terminala, bo poszłam na zły. Cześć widzowie, jadę dzisiaj na wyspę Bohol. Już czekam w poczekalni na mój prom, ale kurde, na bilecie była podana inna lokalizacja, a tam mi powiedzieli, że muszę przejść tu. Jest tak gorąco, strasznie jestem zmęczona. O, to jeszcze długa podróż przede mną, jakieś 4 godziny, żeby dotrzeć do hostelu. Na śniadanie sobie kupiłam 3 takie słodkie bułeczki i całość wyniosła mnie złotówkę. Siadamy do autobusu, który nas zabierze na prom. Mój prom. Trzeba było położyć plecaki i piesek sobie je wąchać, tam nic nie ma zakazanego. Jest i złote M na Bohol. Dobra, dotarłam na wyspę Bohol, jest strasznie gorąco, czasami takie uderzenia ciepła są, dobrze chociaż trochę padło, nie wiem czy dobrze, ale przynajmniej trochę jest chłodniej. No i co, tutaj do mojego hostelu 1000 piso, ale ja poszłam na lokalny autobus tylko stóweczkę. Tak wygląda autobus w środku. I już mi się kończyła woda do picia i nie chciałam wysiadać, bo już wsiadłam, a nie wiem kiedy odjeżdża ten autobus. Jak są już, ale było fajnie, jakby teraz chodzili ci ludzie, którzy wciskają ci wodę, jedzenie i wszystko. I patrzę w lewo przez okno, a tam stoi pani z wodą i sobie kupiłam, więc fajnie się złożyło. Akurat teraz ich potrzebowałam. O, ta pani właśnie chodzi i sprzedaje przez okno. Jak tak pada, to ja nie wiem, co ja będę robić. Bo chciałam iść do parku rozrywki, ale tam jest wszystko na zewnątrz, więc chyba nie będzie działać. Dobra, dojechałam do najbliższego miasteczka i teraz muszę wziąć tuk-tuka do hostelu. Już siedzę w tuk-tuku i zaraz będę w hostelu. Jakby w tankowanku. Ale mam łóżko, taką huśtawkę, nice. Nie spałam nigdy na takim. Ciekawe, czy się wyśpię. Przyjechałam na czekoladowe wzgórza. Czekoladowe wzgórza, drodzy Państwo, i to jest właśnie pasmo takich kopców i jest ich tutaj 1268. No i generalnie dzisiaj jest dość pochmurnie, ale i tak mam nadzieję, że uda się jakiś ładny zachodzić zobaczyć. No niestety zachodu nie ma, ale te wzgórza to fajne zjawisko. Tam na górze też ludzie śpią, tam są po prostu porozkładane materace i tam jest dużo ludzi. Ja jak bukowałam, to myślałam, że też takie coś będę miała, bo na zdjęciu były właśnie materace na podłodze i ja zabukowałam 4 osoby pokój, ja mam więcej niż 4, ale mam wiszące łóżko, ale w sumie spoko. W sumie to całkiem często mi się zdarza, że bukuję coś innego, a dają mi inny pokój, ale ja tam nie marudzę, biorę co jest. A teraz właśnie sobie czekam na kolację, bo można by kupić kolację tutaj, family dinner w hostelu, ale bardzo fajny hostel to jest, tak przy okazji powiem. Dzisiaj nam ugotowali takie coś, spring rollsy, ryż i coś tam. Super jest to kołyszące się łóżko. Tutaj piekarnia na kółkach, zaraz sobie coś kupię. Bye bye! I mam moją bułeczkę. Jedną z atrakcji wyspy Bohol jest Man-Made Forest i to jest właśnie ten las. Fajny, ale w Polsce mamy takie naturalne. Jak wiecie, ja kocham wszelkiego rodzaju rejsy statkami, łodziami i tak dalej. Cokolwiek, co mnie przewiezie po wodzie jest super, więc sobie przyszłam teraz na rejs statkiem, rejs łodzią po
po rzece Lobok i to jest rejs z lunchem. To się nazywa Floating Restaurant, ale to jest normalnie rejs. To jest moja łódź, na którą zaraz wsiądę. Tu jest mój stolik tuż przy barierce. Idę nakładać jedzenie. Chyba się najem. Ruszamy. Wszystko zjedzone, końcówka była ciężka, ale jakoś dałam radę. Ale generalnie muszę przystopować trochę z jedzeniem, bo na Filipinach przesadzam. Przechodzimy przez tę budkę do wyjścia. Jestem w kolejnej destynacji, jest to Sevilla Twin Hanging Bridge, czyli takie mosty, dwa takie same. Moje nowe oksy kupiłam, bo jeżdżę skuterem i albo mi wlatują jakieś muchy, albo piasek i już miałam dość, więc mam okulary. Ale wracając, jak wiecie lub nie, ja mieszkałam przez rok w Sewilli, więc jak coś ma w nazwie Sevilla, to jestem taka, od razu się budzi jakiś sentyment we mnie, więc dlatego tu przyjechałam. Tu jest jeden most i zaraz obok jest drugi most. Ale już tam nie będę wchodzić, bo trzeba płacić. A swoją drogą kolor tej rzeki jest bardzo ładny, bardzo ciekawy. Tam między drzewami widać rzecz, która się nazywa Busai Dream Falls i to jest taki mini wodospadzik, tam można pływać, ale ja nie idę, nie mam nawet kostiumu, tak tylko z góry sobie oglądam. Jeszcze z tej perspektywy taki wodospad. Teraz zatrzymałam się w tym Man-Made Forest, żeby sobie zrobić kilka fotek, bo wszyscy tu robią fotki, to stwierdziłam, że też sobie zrobię. Muszę znaleźć kogoś, kto mi zrobi. Tu całe sesje zdjęciowe się odbywają, a jak jedzie auto, to wszyscy uciekają. Poprosiłam kogoś, żeby zrobił mi fotkę, ale już lepsze wychodzą, jak sama sobie robię samowyzwalaczem, niż jak oni mi robią. No tutaj ludzi widać i tak dalej. Nie podoba mi się, jak oni robią. A jeszcze jacyś turyści mnie poprosili, żebym z nimi sobie zrobiła zdjęcie. Ojej, właśnie w tym momencie przyszedł chłopak, z którym zrobiłam zdjęcia i mi przyniósł zdjęcie wydrukowane, a za to trzeba płacić. Wow. Teraz gwóźdź programu, czyli to, po co przyjechałam na wyspę Bohol, Wyraki, czyli te takie malutkie stworzonka z wielkimi oczami. I teraz jestem w sanktuarium i zaraz wchodzę i je zobaczę, te słodziaki. To jest to zwierzę. Każdy wyrak ma swojego człowieka, który pokazuje, gdzie siedzi ten wyrak. Ale powolne te zwierzątka. Teraz przyszłam na wodospad i pierwsze co, jak zeszłam po schodach, to kolejna osoba poprosiła mnie o zdjęcie. I ich była cała grupka i po kolei każdy sobie robił ze mną zdjęcie, a później zrobili ze mną sobie grupowe zdjęcie. Oni są tu. Serio czuję się jak celebrytka tutaj. A co do wodospadu, to jest bardzo ładna okolica. O, tam są nawet takie jaskinie, jakbym miała kostium, to bym tam popłynęła, ale nie mam. Ja już wróciłam do hostelu i podsumowując dzisiejszy dzień, daję 10 na 10. Najpierw byłam na tej dryfującej restauracji, świetnie się tam bawiłam. Po prostu czego chcieć więcej niż gdzieś płynąć i mieć nieograniczone jedzenie. No nie ma czegoś lepszego. Później Man-Made Forest był spoko, później Wyraki słodziutkie, takie malutkie, więc też się cieszę, że tam poszłam. I później wodospad, bardzo ładny, możliwe, że jutro wrócę, bo chyba sobie przedłużę o 1 dzień pobyt na Bohol. Także kolacja numer 2. Okej, dzisiaj nie pada, więc idziemy na wschód słońca i całkiem dużo osób się zebrało.
Tu mamy pełno domków kogutów. Wschód słońca na jednym z czekoladowych wzgórz z widokiem na inne czekoladowe wzgórze. Te kurczaki nawet stąd słychać. A fajne jest to, że jesteśmy na takiej górze nieturystycznej, bo nas zabrali tu z hostelu. Jest tylko nasza grupa, bo to nie jest oficjalny punkt widokowy, oficjalnie jest gdzie indziej, więc tak sekretnie tu jesteśmy. Przed nami wschód, za nami burza, więc się zrobiła tęcza. Deszczyk pada. Schodzimy sobie po czekoladowych wzgórzach. Nagrywam przed nią kamerką, bo mój telefon nie reaguje, bo jest cały mokry. Tutaj w tej rzece ludzie robią pranie. Teraz będę sobie jechała pomiędzy czekoladowymi wzgórzami. Krówki. Tak się rozpadało, że musiałam się zatrzymać pod takim daszkiem. Tutaj wszyscy się zatrzymują, pada bardzo. Całe sąsiedztwo się zleciało, bo jeden typ chce mojego Facebooka. Na inny postój ze względu na deszcz. Siedzę i czekam, aż przejdzie deszcz, a nie kiedy przejdzie. Inni też czekają. Takie uroki pory deszczowej. Tutaj pan sobie robi przeciwdeszczówkę z liścia. Postój numer 3. Ja to chyba nigdy nie dojadę, bo co ruszam to jadę 5 minut i znowu padam. Dobra widzowie, dojechałam do Danao Adventure Park, czyli takiego parku rozrywki. Po 2 godzinach opóźnienia przez ten deszcz i przez postoje i też GPS pokazuje zawsze, że będę szybciej niż tak naprawdę jestem. Więc to wszystko się złożyło na to, że miałam 2 godziny opóźnienia, ale udało się i teraz praży słońce. Dobra, już powoli widać atrakcje. Pasował mi jeden pakiet, ale teraz nie robią pakietów, bo jest szansa, że będzie padać, więc muszę osobno wszystko kupować. I w pakiecie były 4 rzeczy, a ja zrobię chyba 3 i tak, jeśli nie będzie padać. Najpierw będę robić zipline, ale taki, co się leci twarzą do przodu. Tam. Za chwilę idę na to. To jest takie coś, że się osuwa podłoga i się spada z 70 metrów. Okej, jestem gotowa. Teraz mi zostaje tylko czekać. Oh my god. Smile. You feel like a bungee jump. Jest hamster. Jadę na rowerek najpierw, a później na hamster. Teraz robię hamstera. Tym razem biorę telefon ze sobą. Kręci się w głowie. Wow. Takie widoczki z hamstera. How different for big bike and hamster? How different the bike and hamster? What I prefer? Yeah, different. How heavy? Hamster or Heavy. big bike? Yeah.
This one. For legs. Like a leg hamster. Yeah. Like a Workout for treadmill. Like gym. Yeah. So what's your next ride after that? I want to do that. Giant swing. Zaraz idę na ostatnią atrakcję Giant Swing, która jest tam. Tu. Nie dziwcie się, co mam na głowie, to jest taki czepek pod kask po prostu. Giant Swing, czyli wielka huśtawka. Okay, Mama, are you ready? Yes. Ready? 1, 2, 3, bombs away! Moja mina po tym, jak dostałam trochę adrenalinki, po prostu nie mogę przestać się uśmiechać, ale było super. Cieszę się, że tu przyjechałam, mimo tego deszczu, że się nie poddałam i tu jestem. To było ostatnie miejsce, które odwiedziłam na wyspie Bohol, a dokąd udałam się później, dowiecie się w następnym odcinku. Pa, pa!